Cześć, witajcie ponownie na kanale Wojwach Bricks, a dzisiaj pokażę Wam już ostatnią styczniową nowość. I tak jak widzicie, jest to motocykl Ducati. Jest to już trzeci motocykl w skali 1:5. W 2022 dostaliśmy BMW, rok później pojawiła się Yamaha. Ducati składa się z 1603 elementów i kosztuje katalogowo 880 zł. Czyli jest to najtańszy motocykl z całej trójki, ale też ma najniższą cenę za jeden element. Już w tej chwili można go kupić w okolicach 650 zł. W 2020 roku otrzymaliśmy już od LEGO motocykl Panigale V4, tylko wersję R. No i był to dużo mniejszy model. Z tyłu pudełka mamy podane wymiary, informacje, że będzie skrzynia biegów, zawieszenie, no i mamy też zdjęcie prawdziwego Ducati. Fajnie, że od razu możemy sobie porównać. Na pierwszy rzut oka model jest dosyć dobrze odwzorowany. Jedynie ta przednia część z szybą powinna być bardziej pionowo. Na pudełku od razu można zauważyć zupełnie nowe, wklęsłe panele. I zajrzyjmy do pudełka. W środku znajdziemy 12 papierowych torebek z klockami. Dodatkowo plastikowy woreczek, w którym mamy jeszcze jeden papierowy, co my tutaj mamy, zapewne szybkę. Luzem były wrzucone dwie felgi oraz szeroka i wąska opona. No i instrukcję zawiniętą w gazetę. Takie przynajmniej było moje pierwsze wrażenie, jak to zobaczyłem. Pierwszy raz spotykam się z takim zapakowaniem instrukcji. W środku mamy dosyć nieduży arkusz naklejek. No i niestety jest to, czego bardzo nie lubię, czyli te wielkie naklejki informacyjne. Tego typu zestawy powinny mieć już te tabliczki zadrukowane. Zobaczmy, czy będzie jakieś wprowadzenie. Bardzo fajne postawienie dwóch motocykli naprzeciwko siebie. Poprzednie modele z poprzednich lat. Projektant. No i już tutaj zaczyna się instrukcja. Kroków mamy 441. No i na końcu wykaz wszystkich elementów. I jestem po pierwszym etapie budowania, w którym budujemy skrzynię biegów. Mamy 3 biegi plus neutral. W tej chwili jesteśmy właśnie na neutralu. I teraz zmieniłem na pierwszy bieg. Tutaj mamy połączenie 24:8. W tej chwili mamy drugi bieg. Mamy tutaj połączenie 20:12. I ostatni, trzeci bieg. No i tutaj mamy połączenie kół 16:16. Tu mamy wyjście ze skrzyni biegów, przejście przez koła zębate, następnie tutaj, gdzie mamy już podpięty łańcuch. Tutaj mamy element, który nam zmienia biegi. Tutaj mamy zieloną dwójeczkę, która blokuje nam się w momencie, kiedy dojdziemy już do ostatniego biegu bądź do pierwszego. Każde uderzenie obraca nam te cylindry o 45 stopni. Konstrukcje i użyte elementy znamy już z Yamahy. Pamiętajcie też, że do budowy łańcucha nie wykorzystujemy wszystkich elementów. 2 nam zostają w zapasie. I jestem po trzecim etapie budowania. Mamy już podpięte tłoki. Zupełnie nowa konstrukcja. Pierwszy raz mamy wykorzystane te nowe elementy do tłoków w połączeniu z dużymi, starymi tłokami. I teraz sprawdźmy sobie wszystkie biegi. Tylko odepnę ten element, bo on mi ciągle odpada. Teraz mamy neutral. No i tłoki nie powinny się poruszać, ale jak widzicie jest inaczej. Zapewne ze względu tutaj natarcia. Dopiero jak przytrzymam palcem jedno z kół zębatych, to te tłoki nam przestają chodzić. Tutaj sobie zmieniamy biegi.
I teraz mamy pierwszy bieg, drugi i trzeci. I bardzo dobrze widać różnicę w szybkości poruszania się tłoków. W trzecim etapie konstruujemy też podstawkę, która ułatwi nam budowanie już kolejnych kroków. A tak wygląda ten zupełnie nowy, wklęsły panel 5×7. Tutaj obok jest ten standardowy, wypukły. Jak widzicie, nie ma bocznych mocowań, a górne mocowanie jest odwrócone. W zestawie mamy też podłużne, wklęsłe panele, ale je już znamy z jachtu 42174, tam były w kolorze czarnym. I Ducati jest już gotowe. Proces budowy był bardzo ciekawy. No, nie da się ukryć, że motocykle od Lego cały czas trzymają bardzo dobry technikowy poziom. Jest trochę tego mięsa technikowego, które kończy się już po trzecim etapie budowy, ale kolejne etapy nadrabiają mnóstwem przeróżnych, ciekawych technik budowania, dzięki którym finalnie otrzymujemy naprawdę bardzo dobrze wyglądającą bryłę. Efekt końcowy, wygląd mnie się bardzo podoba. Oczywiście są niuanse takie jak to błękitne koło zębate. Na pewno lepiej by to wyglądało, gdyby było w innym kolorze, na przykład czarnym, szarym. Fajnie, że możemy zajrzeć sobie do tłoków, zobaczyć jak one funkcjonują. Bardzo dobrze prezentuje się ta dedykowana szybka. No i muszę pochwalić Lego, bo zapomniałem o tym wspomnieć przy rozpakowywaniu zestawu, że mieliśmy zapakowaną szybkę w oddzielną torebkę. Nie jest to oczywiste w Lego. Bardzo rzadko się to zdarza, no ale dzięki temu ta szybka nie jest porysowana. Na pewno minusem jest to, że nie mamy tutaj żadnych nadruków, nawet na elementach 1×1, tak jak tutaj mamy znaczek Ducati, to też jest niestety naklejka. No i to, o czym wspomniałem na początku filmu, że tabliczki moim zdaniem zawsze powinny być zadrukowane, to powinien być standard. Przy naklejaniu często powstają pęcherzyki powietrza. Ja, żeby tego uniknąć, to wcześniej przed naklejeniem psikam klinem i naklejam tą dużą naklejkę na mokro. Kolejne naklejki mamy z boku, na baku, no i oczywiście tutaj nad kierownicą. Przejdźmy teraz do wszystkich funkcji. Skrzynię biegów od wewnątrz już Wam pokazywałem podczas budowania. Tutaj możemy sobie zmieniać biegi. Działa to bardzo dobrze. Oczywiście jest też zawieszenie. Z tyłu mamy jeden duży amortyzator. Z przodu mamy złoty widelec. No i oczywiście jest też skręt. Cała konstrukcja, mimo że jest trochę elementów, które trzymają się tak naprawdę na jednym akslu, to jest wytrzymała, mimo że kilkukrotnie ten motocykl mi się przewrócił, to nic od niego nie odpadło, tak jak widzicie, co na przykład w BMW zdarzało się bardzo często. Motocykl możemy sobie postawić opierając na podpórce, bądź umieszczając go na podstawce. Podsumowując, kolejny bardzo dobry motocykl od Lego. W Ducati mamy bardzo dobry wygląd, bardzo ciekawy proces budowania, jest mięso technikowe, najniższą cenę w porównaniu do innych motocykli w skali 1:5. W międzyczasie na promoklockach widziałem, że przez chwilę nawet można było go kupić poniżej 600 zł. Jak zawsze czekam na Wasze komentarze, co Wy sądzicie o tym zestawie, a z mojej strony na dzisiaj to wszystko. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych filmach.